Restauracja Meiji była niczym więcej niż buntem samurajów lub zamachem stanu. Mimo przywrócenia rządów, cesarz tak naprawdę nie rządził, a wszystkie decyzje podejmowała grupa ludzi, która obaliła szogunat. Grupa ta stała się znana jako klika Sacio lub Genro, oligarchia Satsumy, ciosiu i sojuszników. Reżimowi jednak brakowało legitymizacji. Przystąpiono więc do inżynierii nowego narodu za pomocą religii, ideologii i przemocy. Stworzono nowe narodowe sanktuarium, a cesarz został głową nowej państwowej religii Shinto, symbolem jedynej prawdy i obiektem lojalności. W ten sposób oligarchia skupiała się wokół stałego, spójnego symbolu, a kolejne ery cesarskie nazywano imieniem cesarza. Tak do dziś, pomimo zmian ustrojowych, cesarz japoński pozostał najstarszym i ostatnim cesarzem na świecie. Patronem tego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania. BookBeat zaoferował moim subskrybentom 30 dni słuchania za darmo. Wystarczy, że zarejestrujecie się na bookbeat.pl z kodem HW5M lub wejdziecie w link w opisie odcinka. Dla moich subskrybentów okres próbny wyniesie 30 dni zamiast 14. Znajdziesz tam luźne pozycje jak Jasienica, historię Rosji po angielsku. Możesz też przesłuchać niezapomnianego Bogusława Wołoszeńskiego. Skorzystaj z kodu HW5M na bookbeat.pl. Słuchaj za darmo przez miesiąc. Ten poemat zawiera każdy znak kana tylko jeden raz. 色は匂えど散りぬるを我が世垂れぞ常ならん 海の奥山今日越えて朝日夢虹えいもせず Epoka Meiji często rozumiana jest jako okres, w którym Japonia pod przywództwem cesarza przeszła nieprawdopodobną rewolucję. Porzuciła feudalizm i teleportowała się do roli mocarstwa. Jak było naprawdę. Dewa yo. 上位という限りには異国を相手にして戦うことだろう。いいぞ。西洋の軍艦が1時間に何回発射か知ってるか西洋の軍艦は1時間に20何回。日本の軍艦はやっと8回だ。日本の弾はわずか8丁までしか飛ばないのに向こうの弾は何十何丁と飛ぶ。これで対等の戦ができると思うか。それだけの軍艦、それだけの弾丸が日本で製造できる日まで一時上位を伸ばしSzogunat zdecydował otworzyć się na handel z Zachodem. Następnie bezradnie podpisał kolejne nierówne traktaty. Szogunat podpisał umowy, które dyskryminowały kraj ekonomicznie, a obcym dawały przywileje. Obcokrajowcy nie podlegali prawu japońskiemu. Budowano odgrodzone osiedla, niedostępne dla lokalnych. W praktyce bezkarność obcych powodowała incydenty i napięcia. Traktaty ograniczały japońskie cła, dawały kupcom Zachodu nieuczciwą przewagę. Wszyscy naturalnie
Sytuację wykorzystywali bez skrupułów. Zachód zarabiał na Japończykach. Pytanie jednak brzmiało: jakim sposobem z $4 robiono 12? Odpowiedź była banalnie prosta. Po ponownym otwarciu Japonii na zachód, pieniądze szogunatu upadły. Ponieważ kurs wymiany srebra na złoto był różny w Japonii i na zachodzie, biali wpadli na znakomity pomysł. Jeżeli taki kupiec wziął 4 srebrne dolary, następnie zamienił zgodnie z prawem na 12 sztuk srebra po kursach japońskich i następnie na 3 sztuki złota, to za granicą sprzedawał je za $12. I w taki sposób $4 zamieniały się w 12. Topniało japońskie złoto. Cwaniaczkowie zbijali fortuny. Prośbę o rewizję traktatów Zachód traktował argumentem: ucywilizujcie się, to pogadamy. Szogunat ludzi z obiekcjami poddał czystkom. Zachód tłumił bezkarność. Obcokrajowców rysowano jako podstępnych oszustów, którzy tylko się proszą, by praworządni Japończycy wymierzyli im karę. Zamordowano Naosukę, organizatora czystek. Szogun próbował ugody, oferował dymisję. Jednak było już za późno. Satsuma, Ciosiu i sojusznicy ruszyły na Kyoto. Cesarza wzięto za zakładnika i ogłoszono odnowę jego władzy. Nowa władza głosiła nowe porządki. Rozpuszczono wieści, że z nieba spadają talizmany. Nadchodzą nowe, lepsze czasy. Pospólstwo wyszło na ulicę tańczyć. Jednak tańce przekształciły się w upust frustracji. Feudalizm mocno zakorzenił się w głowach Japończyków, bo w nim każdy miał swoje miejsce. Teraz nadchodziło nieznane. Choć akcja była wywołana najpewniej przez propagandę, Japończycy do dziś uznają to za znak protestu. Restauracja Meiji była niczym więcej niż buntem samurajów lub zamachem stanu. Mimo przywrócenia rządów, cesarz tak naprawdę nie rządził, a wszystkie decyzje podejmowała grupa ludzi, która obaliła szogunat. Grupa ta stała się znana jako klika Sacio lub Genro, oligarchia Satsumy, Ciosiu i sojuszników. Reżimowi jednak brakowało legitymizacji. Przystąpiono więc do inżynierii nowego narodu za pomocą religii, ideologii i przemocy. Stworzono nowe narodowe sanktuarium, a cesarz został głową nowej państwowej religii Shinto, symbolem jedynej prawdy i obiektem lojalności. W ten sposób oligarchia skupiała się wokół stałego, spójnego symbolu, a kolejne ery cesarskie nazywano imieniem cesarza. Tak do dziś, pomimo zmian ustrojowych, cesarz japoński pozostał najstarszym i ostatnim cesarzem na świecie. Dawne dwory daimyo otrzymały status nowej elity kazoku. Chłopi i kupcy otrzymali nowe możliwości. Dawni samurajowie
Odczuwali gorycz, bo tracili status. Nowy reżim promował ludzi Sacio. Dawni zwolennicy szoguna byli wykluczani. Uznano ich za wrogów cesarza. Zlikwidowano domeny klanów i wprowadzono prefektury. Reżim przejął długi tych, którzy poparli nowe rządy. Samurajom dano pensję. Jednak reżim Meiji, który sam składał się z samurajów, miał niedługo obrócić się przeciwko nim. Bardzo szybko długi i pensje zaczęły pożerać prawie połowę wydatków. Rząd zaczął powoli opodatkowywać pensje, by w końcu je zlikwidować. Rodziny samurajskie utknęły w martwym punkcie pod względem ekonomicznym. W skrajnych przypadkach zamieniali się w pasożytniczych biedaków. W innych, jak chłopi, podejmowali się roli. Chłopów opodatkowano i powołano do armii. Prowadzono też nazwiska. Chłopi nie chcieli ich przyjmować, bo bali się samurajów. Kropką nad i stał się jednak zakaz noszenia mieczy. Po 9 latach kooperacji z rządem centralnym, utracie przywilejów i symboli statusu, samuraje wznieśli serię buntów w całym kraju. Na czele największej rebelii stanął Saigo Takamori, członek oligarchii, projektant armii rządowych. Teraz sam stanął przeciwko nim. Samuraje przekonani o swojej wyższości srogo zawiedli się w starciu z nowoczesną armią chłopską. Saigo, otoczony przez siły cesarskie, miał popełnić seppuku, bądź zginąć od kuli. Jego ludzie w ostatniej desperackiej szarży dobyli broń i rzucili się na siły cesarskie. W taki sposób śmierć tych ludzi położyła kres rebelii Satsuma i według legendy samurajom. Pokonany przeciwnik jednak wcale nie miał umrzeć. Miał posłużyć niczym martwy nośnik dla nowego pasożyta. Ludzie ekscytowali się Saigo. Pospólstwo opowiadało legendy. Propaganda, by dać reżimowi poparcie, manufakturowała Saigo i innych nie jako buntowników, a wiernych tradycji samurajów. Z uśmiechem, oddających życie za swoje ideały. Jednak reżim poszedł krok dalej. Propaganda Meiji znalazła prosty sposób, by indoktrynować ludzi. Były to 4-znakowe slogany. Znaki te, rozklejane w całym kraju, stymulowały i kierowały opinią, a cały kraj wykrzykiwał i dyskutował. Fukoku Kyohei, bogaty kraj, silne wojsko. Bunmei-kaika, cywilizacja, oświecenie, presja na naśladownictwo. Chukun Aikoku, lojalność, patriotyzm. A nawet Yakuniku Kyoshoku. Było to darwinowskie przetrwają najsilniejsi. I tak w całym tym spektaklu propagandy wisienką na torcie stało się Bushidō. Według Olega Benesha coś takiego jak kodeks Bushidō nie istniał przed XIX wiekiem. Ideologia ta miała być wyprodukowana przez ówczesne władze. Zaczęło się od Saigo i rozprzestrzeniło na wszystkich samurajów. Opowieści o sławnych lokalnych wojownikach podsycały regionalną dumę. Ozaki Yukio głosił, że samurajowie są jak europejscy rycerze.
Na zachodzie Izano Nitobe mówił, że honor samuraja jest duszą Japonii. Ich dzieła stały się panaceum na kompleks niższości Japończyków. Mówiono, że Japonia jest kulturowo, ideowo i cywilizacyjnie równa Zachodowi. Cnoty lojalności i bezwzględnego posłuszeństwa głoszono w kolejnych reskryptach cesarskich do wojska i ludu. Nastąpił istny boom na Bushidō. Wszyscy identyfikowali się z samurajami. Fotografowano się nawet w zbrojach wojowników. Kendo stało się produktem tej ideologii. Wprowadzono je do systemu szkolnego, ponieważ rozwijało ducha walki. W taki sposób zaczął się rodzić nowy, bezwzględny japoński nacjonalizm. Jednak zanim te reformy były możliwe, oligarchia rządząca krajem postanowiła rozeznać się w świecie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, rząd Meiji nie wysłał pierwszej misji zagranicznej. Pierwsza misja na zachód odbyła się jeszcze w XVI wieku, jednak w XIX to Tokugawa byli pierwsi. W roku 60 wysłano misję do USA, w latach 62 i 3 do Europy. Ponoć podczas wyprawy w 62 samurajowie wzięli setki sandałów, bo myśleli, że będą przemierzać Europę pieszo. Podczas drugiej natomiast samurajowie odwiedzili Sfinksa i piramidę, co udokumentowano na tym niewiarygodnym zdjęciu. Misje wyruszyły renegocjować nierówne traktaty, jednak nic nie wskórały. Katalizatorem zmian była dopiero misja Iwakury. Teraz patrzymy na wielką falę w Kanagawie autorstwa Hokusaya. Jeden z tych druków sprzedano za ponad $1,5 miliona. Pomimo bogactwa kultury, reżim zaczął zwalczać japońskość. Japończycy popadli w kompleksy, naśladowano wszystko co zachodnie. Jednak nie wzięło się to znikąd. Źródłem tej ideologii była teoria ucieczki z Azji Fukuzawy. Głosił on, że Japonia musi odrzucić azjatyckie dziedzictwo, bo inaczej czekają los Chin. Bunmei-kaika jednak trwała krótko. Przesyt i Bushidō wyparły bezkrytyczne naśladownictwo. Ludzie głosili tradycyjne wartości. Cały kraj prowadził debaty polityczne. もしも文明開化ってものがね、いたずらに派手な洋服を着てダンスをしたり、偉人どものご機嫌を取るだけだったら、そう文明開化ほど呪うべきものはないじゃない。現在の日本の欧化政策というものがね、決して日本を西洋かぶれにするためのものじゃないと僕は思う。現在日本は200年の鎖国の夢から覚めて、一日も早く東洋の、いや、世界の日本にならなきゃならないと。そのためには、鎖国のために遅れていた文物制度を一日も早く世界的水準に高めて、安政条約以来の領事裁判権などもこの際断然撤廃しなきゃならないし、関税問題だって断然改革しなきゃならない。Symetrycznym krokiem prowadzącym do obalenia traktatów było ratowanie ekonomii.
雨でもしゃぶって暮らしゃんせ甘いぞ甘いぞ語り語りたらし雨。 W okresie Tokugawa ekonomia stabilnie się rozwijała. Stocznie w Nagasaki czy przędzalnia Sakai zostały odziedziczone po szogunacie. Jednak nie były dostosowane do konkurencji z Zachodem. Reżim założył, że japoński biznes nie da rady sam wprowadzić nowoczesnych technologii. Dlatego to państwo stało się biznesem. Rząd budował tak zwane wzorcowe fabryki, wypełniane masowo importowanymi maszynami, ale nie tylko. Importowano też ludzi. We wszystkich gałęziach państwa z zagranicy sprowadzano instruktorów do szkolenia Japończyków. Jednak specjaliści tak szybko jak przekazali wiedzę, zostawali szybko odsyłani, a zastępowali ich Japończycy. Zaczynając od lat 80., Japonia sukcesywnie zwiększała produkcję własnych inżynierów. Do lat 20. ich liczba rosła kilkukrotnie. Mimo to inwestycje państwowe, choć skutecznie importowały wiedzę, często okazały się komercyjną porażką. Następnie przyszedł kryzys inflacyjny po buncie Satsumy i hojnego rozdawnictwa dla samurajów. Rząd japoński sprzedał większość niestrategicznych zakładów i zdał się na tzw. kupców politycznych, zaibatsu. Tak zwana Wielka Czwórka, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo i Yasuda, w zamian za ścisłą współpracę z reżimem otrzymały po niskich cenach bilet do wielkich fortun. Rozwój tych korporacji ściśle kontrolowanych przez rodziny przemienił je ostatecznie w potężne koncerny przemysłowe. Przejście fabryk w ręce prywatne jednak szybko zwiększyło konkurencyjność. Przedsiębiorcy przestali importować drogie, niedostosowane do warunków japońskich sprzęty i eksperymentowali. Na przykład, gdy przędzalnia Tomoika przynosiła straty pomimo nowego sprzętu z zachodu, rodzina kupiecka Ono z Tsukiji założyła przędzalnię. Jednak maszyny zamiast z metalu wykonano z drewna, a siła napędowa pochodziła po prostu z kołowrotka. To proste i dziwaczne rozwiązanie szybko zbiło koszta i sprawiło, że japońska produkcja stała się konkurencyjna. Między innymi dzięki temu jedwab sięgał nawet 40% całego eksportu Japonii. Jednak Japonia pozostawała światowym pariasem ekonomicznym. Drogą ucieczki było stworzenie silnej i niezależnej waluty. Japończycy stworzyli więc jena, by uczynić go środkiem rozliczeniowym z obcymi. Jednak w 1880 roku rząd Meiji był w zasadzie bankrutem. Masowe drukowanie pieniądza, tłumienie powstań i pensje samurajów sprawiły, że inflacja szalała. Z pomocą przyszedł czarodziej finansów. Matsukata Masayoshi wprowadził politykę deflacyjną i zbankrutował dużą część populacji Japonii. Jednak cel oligarchii został osiągnięty. Na kolejnych wykresach widać, że japońska gospodarka zaczęła poważnie rosnąć dopiero pod koniec XIX wieku. Produkcja jedwabiu, produkcja węgla, flota handlowa. Prowadzono agresywny eksport, największy do Chin. Jednak by utrzymać zysk, Japonia musiała posiąść rynki zbytu. Tokio ogłosiło ambicje stania się Wielką Brytanią Wschodu. Zaczęto uzależniać więc od pożyczek biedniejsze państwa Azji, a z drugiej strony Japonia przyjęła kurs na budowę imperium.
Ludzie stawali się coraz bardziej świadomi. Ilość dzieci w szkołach do końca XIX wieku wynosiła 90%. Kraj podzielił się politycznie. Z jednej strony popierano parlamentaryzm, z drugiej konstytucję w stylu niemieckim. Domagano się praw obywatelskich w całym kraju. Żądano ustanowienia parlamentu i konstytucji. Oligarchia jednak bała się ludu, odczuwała wobec niego pogardę. Uważano ich za zbyt prostych, by podejmować decyzje. Mimo to obiecano konstytucję. Jednak miała ona być oszustwem wobec nadziei demokratów. Formalnie spełniała prośby, a w praktyce ograniczała ich prawa. Nie była demokratyczna, a darowana od cesarza. Cesarz jej nie podlegał, a parlament mógł tylko doradzać. Władza pozostawała w rękach oligarchii, która stała za cesarzem, jednak też coraz częściej w rękach niezależnych decyzyjnie wojskowych. Wojsko zaczęło stawać się głównym instrumentem realizacji polityki oligarchii. Działania szogunatu położyły podwaliny pod modernizację armii. W wyniku oporu wojowników i niezdecydowania jednak Tokugawa nie zreformowali kraju, nie zdążyli, więc wzięło się za to Meiji. Po obaleniu szogunatu dawne armie klanowe wciąż nie były zjednoczone. Kraj mógł wybuchnąć w każdym momencie. Dlatego oligarchia wprowadziła reformy ostrożnie. Budowała system garnizonowy, szykując się na opornych. Aż do buntu Satsumy Francuzi mieli największy wpływ na szkolenia. Jednak po przegranej z Niemcami podziękowano im. Dopiero zupełna likwidacja samurajów pozwoliła wyznaczyć nowy cel. Model pruski reedukacja. Miały zrobić z wojska skuteczne i lojalne narzędzie oligarchii. Wpływ partii politycznych ograniczono, przejmując od Prus niezależność dowództwa. Sztab otrzymał intymny dostęp do cesarza, a rozkazy wyższych oficerów oznaczały jego rozkazy. Na dany moment wszystko działało. Oligarchia utrzymywała kontrolę nad wojskiem, a armia przechodziła wystarczającą modernizację. Stała się najnowocześniejszą armią Azji. Mimo to w porównaniu do Europy była to wciąż głównie piechota z niedoborem artylerii i kawalerii. Czas dla floty miał dopiero nadejść. Ideologiczna inżynieria odniosła sukces. W wyniku 40-letniego procesu zmian z feudalnego wojska uczyniono wojsko narodowe. Najpierw Hokkaido, 4 lata później już nawoływano do inwazji na Koreę. Jednak było jeszcze zbyt wcześnie. Dla oligarchii Japonia była jeszcze zbyt słaba. Podzieliło to reżim i było jednym z powodów rebelii samurajów. Jednak kiedy ich pokonano, wyciągnięto wnioski. Dopiero po wojnie z Chinami do Japonii napłynęła prawdziwa fala dobrobytu. Wojna ta, choć nie zakończyła się pełnym sukcesem, otworzyła przed Japonią nowe rynki zbytu na Formozie i w Mongolii. Nowa polityka została ukierunkowana na ekspansję. Oligarchia postawiła na armię. Jednak armia ta miała w końcu wymknąć się spod kontroli. Nad Japonię nadciągało mroczne widmo XX wieku.